Dzień dobry, witam Was na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam Was do prezentacji tych oto dwóch pięknych wzmacniaczy lampowych od Harley Bentona, czyli Tube 15 oraz 5. Ja sobie zjadam malinkę, boróweczkę, poziomeczkę od mojej cylineczki i tuż po czołóweczce zaczynamy. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i jedziemy. Słuchajcie, te dwa wzmaki robią jakąś taką lekką furorę na rynku, ponieważ są to chyba najtańsze lampowe wzmacniacze o takich powiedzmy parametrach. Mamy tutaj 15-watowego przyjaciela oraz jego młodszego braciszka 5-watowego. Skupimy się, słuchajcie, na razie na tym koledze. Słuchajcie, sam wzmacniacz jest to wzmacniacz jednokanałowy. A tutaj mi się, zobaczcie, jak pięknie w lustrze odbija wszystko, co mam z drugiej strony, ale no coś tam widzimy. Więc mamy tutaj, słuchajcie, pokrętełko gain, volume, tone, bass, tone, middle oraz treble oraz reverb, ponieważ ten ma wbudowany reverb. Dodatkowo mamy tutaj przełączniczek, który nam przełącza 1 lub też 15 W. Więc możemy sobie korzystać z dużej mocy wzmacniacza, niekoniecznie przy 15 W. Ten natomiast maluszek jest znacznie prostszy. Mamy tutaj tylko głośność oraz ton, tak naprawdę, i również przełącznik z 1 na 5 W. Z drugiej strony 15-watowy kolega ma wyjście na zewnętrzną kolumnę, ma też pętlę efektów oraz możliwość sterowania foot switchem reverbu. Jest wejście po prostu na dedykowany foot switch. Tam w środku jest głośnik 7080. Maluszek natomiast ma właściwie tylko samo wyjście na kolumnę. Jeżeli chodzi o same lampy, które są w tych znakach, to właśnie tutaj Wam wyświetlam, jakie to są lampy. Oczywiście można się domyśleć, że tutaj tych lamp będzie więcej niż tutaj, nawet na samym przedwzmacniaczu. Dobra, i teraz zobaczymy sobie, jak to cudo, słuchajcie, gra. Na razie zacznę od tego, żeby ustawić gain faktycznie na 1, żeby było w miarę czyściutko. Całość tu jest właściwie w tym momencie zrobiona pionowo, zgodnie z ustawieniami. Mogę dać więcej, bo miękko, czysto, mi trochę brakuje górki, nie wiem jak Wy to słyszycie, więc sobie, zobaczcie, tutaj mogę ten ton sobie ściągać w dół. Może zagram jeszcze raz. Teraz dałem ton w dół. A mi bardziej to leży, nie? Przepięknie. Oczywiście mogę sobie regulować tutaj. Zobaczymy, jak reverb idzie na full. Czy da radę takiego Apache'a zagrać?
ładny ten reverb jest. Prawda? Bardzo ładny, ale trochę go za dużo. Za dużo go. No ale cały bajer polega, że im więcej gainu zrobimy, tym zacznie nam to chrupać. Teraz mamy, słuchajcie, gainie na 3, volume trochę ściągam. Bardzo fajnie, nie? Chyba mi ciutko gitarka nie stroi, prawda? Dobra, to jeszcze zrobimy sobie tak gdzieś gain na 6. Do bluesika, do takiego rock'n'rolla. Ale zobaczymy, jak to jedzie na fulla. Gain na full i jestem na singlach, prawda? Tutaj więcej nie wyciągnę. Cudownie. Ano. A punk rocki? Brakuje, nie? Chyba, że taki jakiś oldschoolowy. Mogłoby być reverbu ciutkę mniej, ale słuchajcie, żeby nie było, ktoś zaraz powie, nie, no ale ty sprawdzasz tego Harley'a na Fenderze American Standard, to gdzie to daj jakąś tańszą gitarę i to też właśnie zaraz zrobimy. Misiu? Niedługo się ciasto upiecze. Ile zostało jeszcze? Jakieś 2 minuty. 2 minuty, co 2 minuty? Albo 3. Dobra. Masz 2 minuty, bo i minutę będziemy się szkować. No ale i tak musi ciasto wystygnąć. Jadę dzisiaj z nimi na wycieczkę, najpierw ciasto im piekę, nie? To teraz słuchajcie, bardziej budżetowa gitara, w sumie do kompletu, bo jest to Harley Benton z serii Anniversary. Fantastyczne gitary. Jest na ten temat materiał. Na temat tej gitary też Strata. Bardzo fajne gitarki.
Pika. Już pika? Przyjdę do was zaraz, muszę ogarnąć, czy ciasto się dobrze upiekło. Dobra, ciasto stygnie, więc mogę grać dalej. Też fajnie chrupie, nie? Dobra. I jeszcze warto byłoby zobaczyć, jak to cudeńko gra na jakimś humbuckerze, zwłaszcza przy gryfie. Jedna z moich ukochanych gitar, jedna z najpiękniejszych, a według niektórych z najbrzydszych, więc wam tutaj gram. Jestem teraz na przystaweczce przy gryfie. To nie są najmocniejsze humbuckery, od razu wam mówię. Dodamy więcej, nie? O, na full teraz jestem. No to nie jest piec do metalu, więc mówiąc szczerze, nawet ten gain rozkręcony na full tak średnio gra, a na humbuckerze przy mostku już można grać. Nawet mówiąc szczerze, miałem na tym wzmaku koncert ostatnio grać, ale mi się nie udało. No bo wiatr nas przegonił, natomiast próbę na nim opękałem nagłośnieniową, właśnie grając A-B i absolutnie mi się to podobało. Dobrze, słuchajcie, bardzo ładnie to gra. Za taką kasiorę, on teraz chyba kosztuje ile? 1100 zł. Fantastico. Dla tych, którzy są
nie wiem, lampowymi boomerami albo po prostu nie lubią miliona efektów, chcą mieć po prostu 1-2 kanały i po prostu jarać się barwą gitary. Dosłownie tak siadać i jarać się tym, czy jakiegoś bluesika, czy coś. Absolutnie fantastyczne rozwiązanie. Tam w środku jest głośnik 7080s, więc ewentualnie go wymienić jeszcze może na Vintage 30, to naprawdę by to absolutnie jeszcze lepiej zagadało. Wiecie, że ja wszystko nagrywam na prosty mikrofon Shure SM57, bez żadnej kompresji, bez niczego, wszystko leci prosto do karty, więc w miarę to gdzieś chyba daje wstępne zapoznanie z tym wzmakiem. Dobra, ale teraz przełączę się, słuchajcie, na drugiego przyjaciela i zobaczymy, jak on sobie daje radę. Dobra, tutaj słuchajcie, mamy głośniczek 8-calowy, więc na bank będzie słychać mniej basu, po prostu więcej tego środka i góry. Nawet jak zdejdę tonem totalnie w dół, no jest surowizna, no bo nie mamy reverbu, nie? Teraz wam mogłem przewalić sygnał, bo aż usłyszałem. Nie no, u góry to bez sensu tutaj to mieć rozkręcone. Dobra, dajmy mu więcej voluma. Tutaj niestety nie mamy już takiej możliwości regulacji jak tutaj tego gainu, mamy po prostu jeden volume i wiadomo, jak mocniej go rozkręcę, to ta chrupkość zaczyna się pojawiać. To jestem jeszcze ustawiony na 1 W tutaj, nie? Więc jest relatywnie cicho. Więc tutaj już tego zadziora raczej nie ukręcimy. Natomiast dla tych, którzy chcą po prostu pocieszyć się czystą, lambową barwą, może niekoniecznie ze wszystkimi składowymi, jeśli chodzi o ekwalizację, tak jak jest tutaj. Bez żadnych delayów, reverbów, po prostu czysty kanał do ćwiczenia kadencji. Artykulacji, czy jakichś zagryweczek. Wszystkie babole będą bardzo widoczne, nie? Bardzo ładnie, klarownie i czysto to gra. Dobra, zacząłem od Fendera, to skończę na Fenderze, nie? Bardzo, bardzo fajnie to gra. Aczkolwiek, no mówię, ten jest absolutnie mega fajny, można z nim robić absolutnie dużo fajnych rzeczy. To bym potraktował faktycznie może na jakąś próbkę,
na klinie, wiecie, możemy zawsze pod to podpiąć większy głośnik i już to będzie fajnie gadało, tak? Albo dorzucić jakiś fajny efekcik, żeby nam dał jakiś przester, wiadomo, reverb i wtedy brzmieniem tej lampy się cieszyć. Zresztą jak gramy w kapeli, to czy jak coś nagrywamy, to często i tak ścinamy ten dół, więc bardzo możliwe, że tą częstotliwość, którą generuje ten głośnik do grania na żywca w zespole, zupełnie nam ta częstotliwość wystarczy. Wiadomo, jak gramy tutaj w jakimś pomieszczonku, no to fajnie to mięcho czuć, ten basik, no ale to nie są w nagraniach i w częstotliwości dla gitarzystów, tak? My się możemy z tym cieszyć, ale i tak potem nam akustyk te niektóre częstotliwości zetnie, prawda? Więc moje podsumowanie jest takie. Już, kochanie, kończę. Fajny wzmacniacz, ten jak najbardziej polecam go serdecznie. Będę miał 2 sety koncertowe, jeden na tym Harley'u, drugi na Laneyu. Gdzieś tam sam w drodze doświadczenia stwierdzę, Misiek, używam tego statywu. W drodze dzieci już nie mogą doczekać wycieczki ze mną, także kończę z wami, będę sobie... Jedziemy na piknik. Jedziecie na piknik. Bardzo fajny wzmacniacz. Ten, w sumie różnica w cenie nie jest duża, no bo tu mamy 1100, a tutaj chyba jakieś 700, no ale może ktoś potrzebuje takiego małego przyjaciela po to, aby go łatwo było przetransportować, zagrać jakąś próbkę. To są naprawdę fajne wzmacniacze. Nie bójmy się marki Harley Benton, którą wiele osób nie traktuje poważnie, ale moim zdaniem naprawdę robią ciekawe sprzęty, z których warto jest korzystać. To by było na tyle. Jakbyście byli zainteresowani zakupem, no to oczywiście w sklepie, w którym możecie to kupić, jest to Thomann. Macie w opisie linki bezpośrednio do zakupu tych wzmacniaczów. Będzie mi bardzo miło, jak użyjecie tych linków, bo wtedy właśnie wspomożecie chociażby moją działalność tutaj na kanale, ale jeżeli byście byli zainteresowani, to te wzmacniacze również najprawdopodobniej będą dostępne w wypożyczalni na muzycznegraty.pl. Jakbyście chcieli sobie je wytestować, to macie taką możliwość. Także to by było na tyle. Dziękuję serdecznie patronom kanału. Nie pamiętam, czy dziękowałem. Chyba nie, bo tu mnie dzieci rozpraszają. Muszę już kończyć. Także na razie, cześć i pa!